Witam wszystkich. Przed chwilą mieliście okazję zobaczyć krótkie momenty z tego, jak wyglądała nasza sala, w której mieliśmy urządzone nasze przyjęcie weselne razem z Aną. W tym filmie chciałem opowiedzieć, jakie są tradycje związane z weselem w Rumunii oraz pokazać, jak wyglądało nasze przyjęcie. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszam. Pierwszą rzeczą, o której chciałem powiedzieć, to nasze przyjęcie odbyło się o godzinie 20 wieczorem i tak się przyjęło w Rumunii, że te przyjęcia są przeważnie właśnie tak późno. Wygląda to inaczej niż w Polsce. Ja z tego, co zauważyłem, to u nas w kraju te przyjęcia rozpoczynały się o wiele wcześniej, zaraz tam po ślubie kościelnym czy po cywilnym i to była przeważnie godzina gdzieś 16, maksymalnie chyba 17. No a tutaj w Rumunii, przynajmniej w tym regionie, w którym my jesteśmy, to właśnie te przyjęcia są tak wieczorem. Z tego, co słyszałem, to w innych regionach wygląda to trochę inaczej i przyjęcia weselne mogą się rozpoczynać wcześniej i trwają do północy. Nasze przyjęcie weselne trwało do godziny 2 i było to związane z obostrzeniami, jakie tutaj panują w Rumunii. Na początku, jak weszliśmy do sali, w której odbywało się nasze wesele, przywitaliśmy wszystkich gości, którzy przyszli nas odwiedzić i każdemu dawaliśmy kieliszek szampana, z każdym robiliśmy sobie zdjęcie i później każdy z naszych gości dostał takie pamiątkowe zdjęcie na koniec. Zanim zaczęło się przyjęcie, wszyscy goście zjedli taki drobny poczęstunek, to były takie przystawki i tutaj chciałem jeszcze powiedzieć, że jest pewna rzecz, której nie ma w Rumunii, a jest w Polsce. W Rumunii nie istnieje zupa na weselu. No tak, to jest prawda, tej zupy się tutaj nie podaje, tak jak w Polsce to przeważnie obowiązkowo jest rosół, jako takie pierwsze danie, które jest na przyjęciu weselnym, a tutaj tego nie ma i jeżeli chodzi o zupę, to dopiero w dniu następnym po przyjęciu, jak już wszyscy goście są wymęczeni, skacowani, można też tak powiedzieć, tak, to do domu dopiero zaprasza się takich gości, może nie wszystkich tych, którzy byli na weselu, ale najbliższą rodzinę i właśnie zaprasza się na taki poczęstunek, na zupę oraz na drugie danie. Warto również wspomnieć o alkoholu, który był na weselu. Chciałem powiedzieć, że Rumuni generalnie bardzo mało piją alkoholu na tego typu uroczystościach. Oczywiście na stole znajdowało się wino, a jak ktoś chciał zamówić taki mocniejszy alkohol, to przychodził kelner, no i składało się zamówienie na jakiegoś drinka tak zwanego, na wódkę, czy też na whisky. Po tym jak wszyscy zjedli pierwszy posiłek, przyszła kolej na nasz pierwszy taniec z Aną. The first steps in their life. Please welcome Ana and Rafa. Sigur, și o să vă rog să aplaudați. Mulțumesc mult, Andreea. Încă o dată aplauze pentru Andreea. O să vă rog să aplaudați de câte ori considerați că merită. Doamne și domnilor, Ana și Rafa! Chciałem powiedzieć o gościach, którzy byli zaproszeni na nasze przyjęcie weselne. Przyjechali oni z różnych krajów, między innymi z Anglii i to była taka najbliższa rodzina Any, ale mąż kuzynki pochodził z Macedonii. Oraz przyjechali nasi przyjaciele z Kanady. Nicoleta, która jest przyjaciółką Any i jej mąż Harsimran, który pochodzi z Indii.
nie zabrakło również akcentu polskiego, ponieważ dokładnie tego dnia, kiedy mieliśmy nasz ślub, czyli 28 sierpnia, były urodziny mojej przyjaciółki Marty, która pochodzi z Polski. Sus paharul, dragilor, la mulți ani, Marta, happy birthday! Aplauze pentru Marta! Și dacă ne permiteți, o să-i cântăm la mulți ani și în limba ei maternă. E limba dat aplauze pentru Marta, la mulți ani, Marta! Haideți împreună! Haideți să felicităm pe Marta! Sus, paharul, Marius! Sus! La mulți ani, Marta! Haideți să apăsala! Mulțumim din suflet pentru participare la mulți ani, Marta. Multă fericire și bucurie în viață. Teraz chciałem Wam pokazać pewne urywki, jak tańczyło się na naszym przyjęciu weselnym. Wybrałem takie najciekawsze momenty i ten film będzie taki dużo pocięty, ponieważ obawiałem się o to, że YouTube wyśle mi jakiś komunikat, że naruszyłem prawa autorskie związane z muzyką, więc te fragmenty będą naprawdę krótkie. I chciałem zacząć od pierwszego z nich, w którym pokażę Wam, jak wyglądały takie typowe tańce rumuńskie, gdzie ludzie tańczą obracając się tak w kółko. Hai la bună mare! Luați așa cu păstră. Perfect. Și acolo putem face la fel. Hai! Eu simt dragostea cu anul. Cine nu se fluiere? Na naszym przyjęciu również była też normalna muzyka, nie tylko taka tradycyjna. Ja to nazywam muzyka nowoczesna, ale raczej z moich czasów to były takie stare przeboje. Hai, și pe final toată lumea. Oraz na przyjęciu były tańczone różne takie regionalne tańce rumuńskie. Jednym z nich była braszowianka. Kolejnym fajnym tańcem było menaito, przy którym ludzie bardzo fajnie się bawili. Chciałem również wspomnieć o DJ-u, który prowadził całe to nasze przyjęcie weselne. Naprawdę bardzo mi się podobało i potrafił on tak być taki aktywny i dobrze ludzie się bawili przy muzyce, przy tym jak on prowadził całą tą uroczystość. I tutaj będzie jeden właśnie urywek tańca, który zapoczątkował nasz DJ. Facem o repetiție. Atenție, în dreapta, da? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E simplu, da? Hai, pe loc și dăm drumul la muzică.
stânga voastră, da? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hai, că a venit și socru mic. 1, 2, 3. Come together. 1, 2, 3. Super momentem była taka dodatkowa atrakcja, którą wybraliśmy sobie na naszym przyjęciu weselnym. Uzgodniliśmy to wcześniej z naszym DJ-em i polegało to na tym, że wiele osób, gości zaproszonych na nasze przyjęcie występowało w różnych nakryciach głowy. To były różne czapki, kapelusze z różnych regionów świata, również z Rumunii, także serdecznie Was zapraszam na krótki urywek filmu. Hai, susține tot în prima părălie, mai aproape, mai aproape. Can't touch this. My music. Hai și Giulia, Hai, mașina, toată lumea intră în show. Gangnam Style. Pod koniec przyjęcia przyszedł czas na tort weselny. Było to gdzieś około godziny 1. I ja się spotkałem z taką opinią, jeśli chodzi o Polskę, że na początku przyjęcia czasem nawet taki tort jest podawany, w niektórych regionach oczywiście. Ja w weselach w Polsce, w których uczestniczyłem, to raczej spotkałem się tylko i wyłącznie z tym, że tort był podawany tak jak u nas na końcu wesela. Și cred că toată lumea este atât de aproape de acest moment. Vreau să vă invit să cântăm împreună mulți ani trăiască, să le urăm miilor casă de piatră, sănătate, fericire, dragoste, bani, copii frumoși, drum bun în viață și să vă iubească Dumnezeu. La mulți ani! Hai să vă auzim și pe voi! Everybody singing! Și voi! La Bardzo miłym momentem było wspólne krojenie tortu razem z naszymi świadkami. Iată prima sarcină pe care o îndeplinesc împreună. Nașul conduce, ține mâna deasupra. Nașul e șeful. Uite că a pus nașa mâna mai sus. Tak samo jak w Polsce jest tradycja, że
Panna młoda rzuca bukiet ślubny, którą muszą złapać druchny. Eu nu mai înțeleg nimic în noaptea asta, dar în sfârșit. Nu chiar din prima dată, le-am mai și puțin, da? Hai, fetelor, sunteți gata? I fajnie to wyglądało u nas na przyjęciu. Anna tak się trochę wygłupiała, zwlekała z tym momentem, kiedy rzuci ten bukiet w kierunku dziewczyn. Trochę się tak z nimi droczyła. No i w końcu jedna z naszych przyjaciółek złapała te kwiaty od niej. Po tym jak druhna złapała bukiet ślubny, to nastąpiło przekazanie welonu. Świadkowa próbowała założyć chustę na głowę Anny, która miała symbolizować, że jest już zamężna, a tradycją było odmawianie przez Annę. Wówczas świadkowa przypięła jej taką ozdobę do włosów, a welon założyła druhnej. Bardzo ciekawą tradycją na końcu naszego przyjęcia weselnego był taniec, w którym uczestniczyła Anna i tańczyła ona z mężczyznami, którzy byli zaproszeni na nasze przyjęcie weselne, z tymi, którzy chcieli z nią zatańczyć, z tymi, których ona chciała sobie wybrać. Zaczęło się ode mnie i ja zapłaciłem Anie jako pierwszy za ten taniec, wsadziłem jej pieniądze, tak można powiedzieć tutaj w dekolt i później inni uczestnicy, którzy chcieli z nią zatańczyć, zachowywali się w ten sam sposób, płacili właśnie za możliwość tańczenia z panną młodą. Ia uitați, nașul. Soacră, te pregătești cu mâna în buzunar? Hai să mergem. Hai că ne grăbim, n-avem timp. Po tym ostatnim tańcu za pieniądze, w którym uczestniczyła Anna, przyszedł czas na koniec naszego przyjęcia i wówczas goście ustawili się w kolejce do składania nam życzeń oraz do wręczania kopert. Te koperty mieli wcześniej przygotowane na stole, już na początku przyjęcia, także musieli tylko wsadzić do nich pieniądze, no i wręczać nam oraz życzyć wszystkiego dobrego, felicitari, casa de piatre. To już mówiłem o tym w poprzednim filmie. Tutaj gdzieś udostępnię link, gdzie omawiałem tradycje związane ze ślubem cywilnym oraz ze ślubem kościelnym w Rumunii. Nasze przyjęcie skończyło się o godzinie 2 w nocy. My musieliśmy za mną jeszcze zostać trochę dłużej, żeby pozałatwiać pewne sprawy. Mam nadzieję, że Was zainteresował ten film, że Wam się podobał i że Was zaciekawił. Skomentujcie go w jakiś sposób, dajcie oczywiście łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i zapraszam Was na nasze następne filmy. Do zobaczenia!